Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Batna24. Dzisiaj Aleks, Leszek. Dzisiaj zajmujemy się sprzętem od Mimoza by Airspan. Jest to model A6, typowy punkt dostępowy, czyli pracujemy point to multipoint, prawda? Dokładnie tak. Jesteśmy na najwyższym punkcie w Częstochowie. Za nami piękny przekaźnik teleinformatyczny. My jesteśmy na najwyższym wieżowcu. Montujemy na odległość 3-4 km. 3-4 km. Chociaż jest możliwość więcej, ale spróbujemy teraz na 3-4 km. Da się więcej, my zestawiamy to z tego punktu do naszej siedziby na Batna. Działamy! No i mamy. Otwieramy pudełeczka, patrzymy co jest w środku. Leszek? No cóż, no słuchajcie, otwieramy. Nie ma co się zastanawiać. Oczywiście jak to w unboxingu bywa, no przede wszystkim słuchajcie, mamy urządzenie. Jest to antena sektorowa Mimoza A6, czuć pieniądz tutaj, słuchajcie. To już nie byle co od Mimozy. A, panie Aleks, trzymaj pan. Gabarytowo naprawdę fajny sektorek, 90 stopni, słuchajcie. Cóż więcej, no przede wszystkim musimy ją zamontować. Dlatego mamy w małym pudełeczku cały zestaw do montowania, czyli śruby, uchwyty, izolatory od wody, żeby nam nigdzie nie ciekło, ponieważ mamy od spodu kilka interfejsów. Wierzcie mi, że to waży. Ten sprzęt naprawdę jest godny uwagi. nakrętki. Wszystko, co potrzebne do montażu, mamy w jednym pudełku. To co, panie Aleks, może opowiemy też o portach, ponieważ A6 jest wyposażona w dwa porty SFP+, czyli 10 gigabit. Jeden port Ethernet na 1 gigabit. Zgadza się. Ma też opcję zasilania albo przez PoE, albo przez taką magiczną kosteczkę, którą zaraz zobaczymy. Dobrze, panie Aleks, to może 3 słowa o zasilaniu, tak? Niestety w zestawie nie ma injektora PoE, ale dzisiaj wzięliśmy ze sobą. Musimy sobie dokupić ten zasilacz, słuchajcie, bo inaczej nie podłączymy urządzenia. My wybraliśmy sobie akurat zasilacz z Mimozy, 50 V, 1,2 ampera, silny, mocny zasilacz. Wystarczy? No, spróbujemy. Musi. To słuchajcie, no jak wspomnieliśmy, pracujemy point to multipoint, ponieważ Mimoza A6 to jest typowo punkt dostępowy, czyli to jest stacja dostępowa, natomiast gdzie indziej montujemy punkt kliencki. No nie ma co ukrywać, słuchajcie, no jest to profesjonalne rozwiązanie dla operatorów ISP, jest to mega nowość na rynku od firmy Airspan, dlatego ważne, abyśmy zapoznali się ze specyfikacją, co właściwie to urządzenie potrafi. I opowiedz krótkie specyfikacje tego urządzenia. I krótka specyfikacja, lecimy. Wsparcie dla Wi-Fi 6E. Częstotliwość pracy od 5150 do 6425. MuMimo 8x8. Maksymalna przepustowość 7 gigabitów. Mechanizm OFDMA. Odporność na warunki atmosferyczne IP67. Port SFP+, z prędkością o 10 gigabitach i nawet port Ethernet o 1 gigabicie. Szerokość wiązki 90 stopni w poziomie, 10 w pionie. Zysk anteny to całych 16 dBi. Redukcja szumu, czyli beamforming i możliwość pracy w szerokości kanału aż 160 MHz. Do 200 abonentów. Podstawowe cechy znamy? Skręcamy! Okej, słuchajcie, witamy ponownie. Antena zamontowana. Tylko jak widzicie, tylko zamontowaliśmy antenę. W momencie się zmieniły warunki. Wie jak... Dlatego szybciutka konfiguracja. Wszystko co robię, widzicie oczywiście na moim monitorze. To przede wszystkim tak, no Mimozę trzeba odblokować, zrobić unlock na stronie Mimozy. Co najważniejsze, słuchajcie, no konfiguracja. Ustawiamy przede wszystkim kanał, musimy wybrać odpowiedni. Pracujemy 802.11 AX, czyli Wi-Fi 6E. Oczywiście urządzenie ma możliwość pracy na szerokości 160 MHz. My to odkręcamy na 80C. Dajemy output power 20 dB, 18, bo 3,5 km. Kanał ustawiamy 6145. Lecimy wysoko, bo można. 6 GHz możemy. Co więcej, SSID ustawiamy w naszym przypadku. Jest to Batna Mimoza A6 Test, żebyśmy ją widzieli sobie w eterze. No cóż, adres IP zmieniamy na taki, jaki my chcemy. Lecimy z podklasy 10.00.
Trochę przestaje wiać, ale zaraz znowu zacznie, więc szybciutko pokazujemy, co dalej. Fajnie by też było sobie włączyć lokalizację, czyli GPS. Bardzo istotne, ponieważ tutaj mamy synchronizację, tak jak w poprzednich wersjach, nie? Mimoza SRS to było. Zresztą pamiętacie testy z B24, jakie w Olsztynie robiliśmy. Natomiast do sedna sprawy, słuchajcie, co nas interesuje najbardziej. Pracujemy w bardzo zaszumionym miejscu w Częstochowie. LTU z Ubiquiti nie dało rady. Tutaj posiłkujemy się czymś takim jak OFDMA, co jest bardzo ważne. Pomoże nam to zniwelować troszeczkę zaszumienia na poszczególnych kanałach. Jak to wyjdzie w praktyce? Zobaczymy. My stąd jedziemy na Batnę. Pozdro! Witamy w takim razie na dachu Batny, 3,5 km dalej. Ostatnio zakładaliśmy na wieżowcu Bienia punkt dostępowy Mimoza A6. Dzisiaj mamy punkt kliencki pod tytułem Mimoza C6X. Tak jest, nowe rozwiązanie od Mimozy. Pracujemy dalej w Wi-Fi 6E. To co, może mały unboxing, zobaczymy, czym dzisiaj pracujemy. Ok, w opakowaniu, słuchajcie, mamy tylko elektronikę, czyli urządzenie klienckie, dwie opaski i taki izolator, żebyśmy mieli szczelność, jeśli chodzi o wodę. Oczywiście w zestawie nie ma też zasilacza, musimy go mieć osobno, tak samo jak w przypadku Mimoza A6. Słuchajcie, co mamy w zestawie? No przede wszystkim elektronika, czyli Mimoza C6X, bardzo wdzięczne rozwiązanie. Punkt kliencki. Punkt kliencki, dokładnie, słusznie Aleks powiedziałeś. Ja chcę akurat przypomnieć, że sektorówka nasza Mimoza A6 obsługuje do 200 takich urządzeń. Także bardzo duża pojemność. Jak pamiętamy, 7 gigabitów sumaryczna przepustowość na punkcie też dostępowym. Natomiast tak, pamiętamy o jednym, odległość, słuchajcie. Ta elektronika nie ma anteny żadnej praktycznie. Zależy od odległości, musimy naprawdę dopasować do tego antenę. Odpowiednią antenę. My dzisiaj mamy N5X20, czyli antena dedykowana do takich rozwiązań, adapter Twistport, bardzo łatwy montaż. Zakręcamy po prostu jedno na drugie i to wszystko. Rozwiązanie chyba znamy z RF Elements. Cyk. Leszek, powiedz mi krótką specyfikację tego No urządzenia. właśnie, musimy wiedzieć, czym pracujemy. Słuchajcie, tak samo jak w przypadku Mimozy A6, opowiemy Wam, jakie feature'y ma to urządzenie Mimoza C6X. Przepustowość 1,75 gigabita. Wsparcie Wi-Fi 6E. Praca w paśmie 6 GHz. OFDMA, beamforming, GPS pozwalają precyzyjnie skonfigurować naszą kliencką bazę, żeby pracować w zaszumionych terenach. Wodoodporna obudowa, klasa szczelności IP67. Gigabitowy port i MIMO 2x2. Szerokość wiązki 58 stopni. Główne feature'y już znacie. Jeśli chodzi o C6X, dlatego montujemy. No dobra, zamontowaliśmy kamerę. Co robimy dalej, Leszko? Nie zamontowaliśmy kamery. No dobrze, zamontowaliśmy nasz punkt dostępowy. Punkt dostępowy, znowu Klient. klient. No i dobrze, zamontowaliśmy nasz klient. Jak widzicie, jest tutaj. I Leszko, powiedz, co robimy dalej? No słuchajcie, przede wszystkim podpięliśmy sobie do portu gigabitowego w C6X już kabel. Dlatego teraz schodzimy kablem do naszej puszki. Podłączamy przez oryginalny zasilacz Mimozy. Czyli podłączamy sobie zasilanie. Czyli najpierw do prądu podłączamy. Najpierw do prądu podłączamy, tak jest. Następnie mamy zasilacz, podłączamy go. Mamy dwa porty, PoE i LAN. Pamiętajcie proszę, do którego podpiąć, żeby nic nie spalić. Czyli ten kabel, który idzie do góry do urządzenia klienckiego, podłączamy do portu PoE, cyk. Drugi W tym kabel, momencie on już ma zasilanie, tak? w tym momencie już ma zasilanie, dokładnie. To urządzenie odpaliliśmy już. Ale nie przesyła danych dalej, tak? Nie przesyła danych dalej, bardzo słusznie. Dlatego, żeby połączyć to z segmentem naszej sieci, musimy jeszcze podpiąć port LAN, który potem idzie do naszego switcha. Sieć mamy połączoną, teraz czas na konfigurację. To słuchajcie, żeby to wszystko skonfigurować, mamy tutaj laptopa, uprościmy sobie życie, czyli wypinamy kabel ze switcha, to jest kabel LAN, wpinamy go do naszego portu Ethernet do laptopa i przystępujemy do konfiguracji. Oczywiście urządzenie musimy odblokować. Zresztą wszystko, co będziemy robić, będziecie widzieli na monitorze.
logujemy się na urządzenie, ponieważ my już mamy odblokowany sprzęt. Ok, mamy dashboard. Przejrzymy sobie Ether przede wszystkim, żeby zobaczyć, czy widać nasz access point w Etherze przede wszystkim. Po drugie, zobaczymy sobie SSID, do jakiego się podłączamy. Dlatego teraz sobie skanujemy Ether, to chwilkę zajmuje. Ale to bardzo ważne, żebyśmy sobie sprawdzili dokładnie, do jakiego SSID się podłączamy. Jeszcze chwilkę, bo to zajmuje 30 sekund. Czekamy, aż przeskanuje nam Ether. Ok, Ether mamy przeskanowany. Jak widzicie, nasz access point, czyli Mimoza A6 ma SSID BAT24, Mimoza A6 test. Pracujemy na kanale 6115, szerokość pasma to jest 80 MHz. Na chwilę obecną mamy sygnał -75. Zaraz dowizujemy antenę. Ok, teraz tak, wklejamy sobie nasz SSID, zresztą tworzymy sobie nowy profil przede wszystkim, w którym przede wszystkim musimy wpisać SSID, do którego się podłączamy, i hasło, ponieważ zabezpieczenie do punktu dostępowego opiera się o certyfikat WPA3, co też warto wspomnieć, że te urządzenia obsługują taką klasę zabezpieczeń. Ok, urządzenia nam się pospinały, jak widać, bardzo ładnie. Troszkę sobie zaraz dowizujemy jeszcze sygnał, ponieważ musimy mieć naprawdę bardzo dobrą jakość połączenia. Zresztą teraz się zalogujemy na nasz punkt dostępowy, czyli Mimoza A6. Tak jest. Logujemy się na Mimoza A6. Bardzo ważne, pamiętajcie proszę, że user do Mimozy nazywa się root, nie jak admin. Logujemy się szybciutko. Ok, jesteśmy. Zobaczymy sobie po stronie Access Point, jak wyglądają sygnały. Mimoza C6X. Ok. No co, sygnały mamy tak, -77. No capacity już jest, no ale słuchajcie, no bądźmy profesjonalistami, dopisujemy antenę, poprawimy sygnały, zobaczymy jak to wyjdzie. Alex, działamy? Działamy. To command. Alex wchodzi do góry, będzie ustawiał antenę w kierunku naszego punktu dostępowego, czyli wieżowca nabienia, żeby uzyskać jak najlepszy sygnał. Dobra. -75, -78. -75, -75. -70. Dobra, poczekajcie chwilkę, ja tylko jeszcze sprawdzę jedną rzecz, aby na pewno mamy tutaj sprecyzowaną antenę, jaką będziemy używać. Słuchajcie, Alex... Pogodka znowu się pogorszyła, naprawdę. Pogoda znowu się, pani Alex, pogorszyła. Zaczęło padać. Antenę Alex dowizował. Dowizowaliśmy już bardzo Jak się dało. precyzyjnie. No. Tak jest, bardzo precyzyjnie. Teraz zawijamy się stąd, bo pada deszcz. Robimy konfigurację już w biurze pewnie. Zgadza się. Do zobaczenia w biurze. Udało nam się zamontować antenę, jak widzieliście. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli testy przepustowości. Zacznijmy sobie, panie Alex, może od tego, żebyśmy pokazali, jak skonfigurowaliśmy. Może najpierw w ogóle pokażemy nasz dashboard. No właśnie, to zaczynamy od dashboardu w takim razie. Wszystko, co robię na laptopie, widzicie na ekranie. Będziecie gdzieś w rogu widzieć, czy cloud, Tak. czy lewą. No słuchajcie, dashboard Mimozy jest jak najbardziej bardzo przejrzysty. Jeśli chodzi o konfigurację, to krótka piłka, ponieważ jest to punkt dostępowy. No i przede wszystkim zacznijmy od tego, pracujemy w Wi-Fi 6E, tak? Czyli kurde, zobaczcie, jak strasznie zaszumiony teren mamy, ponieważ pracowaliśmy na najwyższym punkcie w Częstochowie, gdzie jest bardzo dużo anten. Zgadza się, pani Alex? Zgadza się, ale może pani Leszko powiedz, jak zrobić taki kolorowy
obrazek. Co to jest w ogóle? To jest spektrum analizer, czyli to jest wszystko to, co pracuje w paśmie. W 5 GHz oczywiście. My mamy możliwość pracowania troszkę wyżej niż 5, czyli pracujemy na 6 GHz, co jest bardzo istotne. Dzięki temu właściwie udało nam się cokolwiek zrobić, prawda? No bo gdyby nie to, no to widzicie sami w tym paśmie. Czyli to są Nie da się. takie szumy, tak? Tak, to są szumy. To jest zaszumienie, które występuje w lokalizacji, gdzie jest punkt dostępowy. Fajnie. No właśnie fajnie, nie fajnie, bo jak wiecie, Fajnie to widać po prostu. fajnie to widać. I w jakich warunkach w ogóle pracujemy. Tak. Gdyby nie to, że możemy tutaj odkręcić aż na 6 GHz, to nie dałoby się zestawić tego linku, szczerze wam powiemy. No sami widzicie, jak to wygląda. Dobrze, to tak króciutko. Pracujemy w protokół 802.11ax. Ustawiliśmy sobie szerokość kanału 106 MHz, szeroko lecimy. Szeroko. Bardzo szeroko, bo możemy tak. Częstotliwość ustawiliśmy sobie 6185. Output power 24 dBm. Grzejemy Na całe. na całego, odkręciliśmy antenę jak się tylko dało. Podłączyliśmy pod to jednego klienta na chwilę obecną, C6X, bardzo wdzięczne zresztą urządzenie. Przechodzimy do testów prędkości, bo jak pamiętacie, na dachu mieliśmy też po drugiej stronie Mikrotika. W naszym przypadku to jest hub AC2, który został ustawiony w tryb bridge. Ustawiliśmy sobie tylko na nim adres IP. Służy on do komunikacji między naszym laptopem, anteną, która jest na dachu, i drugim Mikrotikiem, który jest po drugiej stronie miasta generalnie. Za 4 km powiedzmy. Tak jest, za 4 km. No to cóż, panie Alek, zaczniemy sobie może od testów UDP, ponieważ nam Spróbujemy. bardzo na tym zależy. Czyli jak widzicie, Pingi już idą. tak jest, pingujemy sobie drugiego Mikrotika, który ma adres 10.0051. Jak widzicie, na chwilę obecną piękne czasy, 4 milisekundy w takim zaszumieniu, rewela, ale zobaczymy, jak to się sprawdza, jeśli chodzi o test przepustowości. Najpierw sobie zrobimy transmisję receive, No, spróbujemy. protokół UDP, tak? UDP. No to bach. No i co teraz patrzymy? Proszę bardzo, jak ładnie. 900. Prawie gigabit. Prawie gigabit. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej w jakim zaszumieniu my w ogóle pracujemy w tym momencie. Czasy nam troszeczkę podskoczyły, bo tu jest około 120 milisekund do urządzenia, ale no, słuchajcie, lecimy po suficie. To jak widzicie, to jest prawie 1 gigabit, nie? To jest Oczywiście bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To co, teraz sobie odwrócimy stronę. Panie Alex, polecimy sobie send. No. Bach. Czyli wysyłamy teraz z drugiego Mikrotika na ten. Tak jest. Troszkę nam tu spadła przepustowość, no ale pracujemy dalej w zaszumieniu, jak najbardziej. Dobrze, ale wróćmy dalej do transmisji receive, żeby się upewnić, czy aby na pewno ta przepustowość jest odpowiednia. No i cóż, panie Alex, zobaczmy, prawie gigabit ponownie mamy, tak? No. I to jest bardzo dużo, słuchajcie. Dobrze, to teraz sobie zmienimy protokół na TCP. Czyli to będą pakiety z powtórzeniami. Na pewno troszkę mniej będzie. Ustalmy to, nie? Bo tu już mamy w protokole TCP opieramy się, ale Dwukierunkowe jest. dwukierunkowo, no ale słuchaj panie, jak mamy połowę tego, to jest 500 megabitów, tak. słuchajcie. W takim zaszumieniu w Częstochowie to naprawdę jest bardzo Super. To jest super wynik, nie? Jak najbardziej. No cóż, widzimy to, że Mimoza działa, prawda? Testy nam to potwierdzili naprawdę. Tak jest, te testy Mieliśmy nam gigabita w potwierdziły. UDP, w TCP mamy pół gigabita. Pół gigabita, to jest i tak rewelacja. Dokładnie. Ustalmy jedno, no Mimoza grzeje. To trzeba przyznać, że to urządzenie... Pasmo 6 GHz naprawdę jest... Jeszcze pasmo 6 GHz, dokładnie. To dzięki temu udało nam się taki wynik generalnie osiągnąć, bo jak pamiętacie inne testy, jakie robiliśmy w Częstochowie, no to ta 5 GHz troszeczkę spadało, ale zaszumienie jakieś. No, ogromne zaszumienie jest, dlatego super, że nam to się udało. No cóż, dziękujemy w takim razie za wspólne oglądanie. Testy zakończyły się sukcesem. No, zapraszamy do kolejnych publikacji. Siema!